Cześć, przyjechałem dzisiaj w to miejsce, żeby przetestować zawieszenie we fronterze po ostatniej modyfikacji, jaką była wymiana sprężyn i przedłużek amortyzatorów, które sobie zrobiłem. Przy okazji opowiem Wam co nieco o tym moim aucie. To miejsce będzie dobre do porównania, dlatego że wcześniej jeździłem tutaj po tym wale z jeszcze nieprzerobionym zawieszeniem i teraz będę mógł porównać. Konkretnie chodzi mi o wykrzyż, czy zwiększył się, a myślę, że tak, bo zamontowałem przedłużenie amortyzatorów, które wcześniej ograniczały mi wykrzyż. Ja kupiłem ten samochód tak jak jest, z takim zawieszeniem. To jest taki budżetowy lift zrobiony, ja wiedziałem o tym, ale nie wiedziałem, że aż tak. W sumie nie zagłębiałem się w to, po prostu kupiłem i jeździłem. Były wsadzone jedynie podkładki do tyłu i podkręcona na drążkach i to wszystko. Modyfikacje teraz tego wymusiły na mnie opony, bo zmieniłem opony w sumie w tym samym rozmiarze, ale z trochę bardziej agresywnym bieżnikiem, przez co są jakby trochę większe. Nie wiem, może zużycie tamtych opon też powodowało, że były ciut mniejsze i mi nie obcierały, a te nowe opony obcierały mi o nadkola przy wykrzyżach. Dlatego też pierwsze co musiałem zdjąć gumy takie osłaniające, które tutaj miałem założone, bo one były założone pod nadkolem i koło w momencie kiedy się chowało obcierało mi o te gumy. Z przodu może mniej, ale też gdzieś tam delikatnie obcierało. No i tak, wywaliłem te gumy, zamontowałem nowe sprężyny i przedłużenia amortyzatorów 5 cm, ale wydaje mi się, że mogłem chyba zrobić dłuższe. Chociaż też niekoniecznie, bo frontery te długie, nie wiem czy krótkie też, ale długie mają taką bolączkę, że górny wahacz tylnego mostu, bo jeżeli most idzie na sam dół, to wahacz opiera się o bak i to jest właśnie takie trochę głupie rozwiązanie we fronterze. Trzeba by było, nie wiem, zrobić może przedłużkę tutaj mocowania górnego wahacza, żeby ten wahacz nie uderzał o bak. Może później nad tym pomyślę, coś zrobię. No póki co jest jak jest. Do tego też przedłużka, nie przedłużka, tylko no to mocowanie do stabilizatora też ogranicza wykrzyż. Oto. No ale póki nie zrobię przedłużeń do mocowania górnych wahaczy, no to bez sensu jest przedłużać mocowanie stabilizatora, no bo jakby to osłania ten bak trochę, żeby w niego nie uderzało. Swoją drogą ten bak mi się kiedyś urwał, no i teraz tak sklejając fakty, no to chyba właśnie te uderzanie wahacza o ten bak było jakby powodem urwania się go, no bo przycisnęło go do dołu, no i się urwał. Ja tam dorobiałem nowe mocowania do tego. No i co? No i teraz po wsadzeniu tych sprężyn musiałem jeszcze trochę podkręcić przód, żeby to w miarę było równo, chociaż nie jest jeszcze do końca równo, bo tył jest lekko wyżej. No ale tutaj już za wiele regulacji nie ma, już jest chyba na maksa podciągnięte ten przód. Aha, jeszcze ktoś mnie pytał ostatnio, jaki lift jest w tej fronterze. Ja tak palnąłem 2 cale, no bo tak mi się wydawało. Ale teraz jak wyciągałem te sprężyny, zmierzyłem podkładki, które są z tyłu wsadzone. One mają 8,5 cm, no to jest ponad 3 cale liftu. Plus te opony to są 31 cali na 10,5 na 15. No i generalnie robi się dosyć duży gabaryt. Dosyć wysoko to auto teraz stoi. Dobra, zaraz podjadę sobie tutaj pod ten wał i zobaczymy. Wcześniej, przed wymianą sprężyn, delikatnie unosiło się tylne koło przy podjeżdżaniu pod tą góreczkę. Zobaczymy jak będzie teraz.
Generalnie trudno było tu podjechać, bo jest błoto i ślizgał mi się i nie jestem pewny, czy się oderwało koło, czy nie. Zobaczę to dopiero na filmie. Najważniejsze jest to, że w ogóle nic mi już nie obciera. Koło się fajnie, swobodnie chowa w nadkole. I szybka zmiana lokalizacji. Spróbuję przyatakować tutaj tą góreczkę. Pamiętam, że wcześniej miałem problem, żeby pod nią podjechać. Tak powoli, musiałem większy rozpęd brać, żeby pod nią podjechać. Ze względu na to, że brakowało wykrzyżu. Co prawda flota jest wyposażona w szperę z tyłu, ale wiadomo, jak po latach ta szpera już nie jest w 100% sprawna. Dobra, teraz zobaczymy, jak sobie poradzi w aktualnym setupie. Jak widać, bez większego problemu. Powiem, że jestem zadowolony z tego, jak ona teraz się spisuje w terenie. Aha, jeszcze zapomniałem wcześniej wspomnieć, bo mówiłem o tym, że zdjąłem te gumy tutaj. One też nie były bez powodu, tak? Bo koła mi wystają poza obrys pojazdu, więc nie jest to zbytnio zgodne z prawem. I mam pytanie do Was, czy może ktoś się orientuje, gdzie dostać takie poszerzenia nadkoli, ale takie w stylu Jeepa, że montowane tutaj od czoła, a nie takie, które będą mi zmniejszały jakby tutaj prześwit w błotniku, nie? Żeby mi znowu nie obcierały te opony. Także jakby ktoś miał namiar, gdzie coś takiego znaleźć, to proszę o jakiś link czy coś. Tutaj to tylko formalność. Chyba trochę przesadziły. Ale teraz przynajmniej wszystko fajnie widać. Wyjechane. No i to by było na tyle. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. I możecie dać znać, jak Wam się podobają tego typu treści. Dla mnie trochę to są inne, bo bardziej merytoryczne zawsze nagrywałem. Więcej jeżdżenia, mniej gadania. Także dajcie znać, co o tym myślicie i trzymajcie się do następnego. Hej!